Wojnę wywołali przywódcy, a walczyli w niej i ginęli żołnierze szeregowi, często wyrwani na siłę ze swoich domów. Więc ważne jest, żeby zbadać tę historię i tym, którym się uda, przywrócić imię i nazwisko. Walki na terenie Lubelszczyzny rozpoczęły się w sierpniu 1914 roku. Nie wiemy, ilu żołnierzy poległo w tych walkach. Szacuje się, że w całej operacji warszawsko-dęblińskiej poległo ponad 200 000 żołnierzy po obu stronach walczących, a w samej bitwie dęblińskiej około 100 000. Twierdza Dęblin stanowiła jedną z twierdz systemu obrony granic Cesarstwa Rosyjskiego. Latem 1914 roku załoga twierdzy dęblińskiej przystąpiła do fortyfikowania przedpola twierdzy. I w październiku, praktycznie przez cały październik, toczono walki najpierw z armią niemiecką, której celem było przełamanie linii obrony rosyjskiej oraz zdobycie przepraw na rzece Wiśle oraz Wieprzu. Natomiast w drugim etapie, po wycofaniu się armii niemieckiej, od 22 października w tym rejonie działała armia austro-węgierska. W szeregach armii austro-węgierskiej walczyła 1. Brygada Legionów Polskich. Ale należy wspomnieć, że w armiach państw zaborczych w czasie I wojny światowej przetoczyło się ponad 3 miliony Polaków. A o tym, że na przedpolach twierdzy Dęblin walczyli również Polacy, świadczą m.in. listy poległych oraz tablice nagrobne, które znajdują się na cmentarzach wojennych. Chciałam tutaj właśnie zweryfikować, czy ten cmentarz jest w tym miejscu, no bo to, że mogiły są nie tak, jak być powinny, no to już wiemy, więc może namierzmy narożniki tego cmentarza RTK-iem, ja to potem wrzucę do GIS-a i zobaczymy, jak to nam się wszystko koreluje razem z tymi planami, nie? Jak zrobimy georeferencję tych planów. W pierwszym etapie naszych działań wzięliśmy dokumenty archiwalne i wszystkie lokalizacje, gdzie wskazywano cmentarze, nanieśliśmy do naszej geoprzestrzennej bazy danych, co potem skorelowaliśmy z kolei z stanem faktycznym, czyli nanieśliśmy znowu punkty, gdzie te cmentarze są teraz. No i okazało się, że przynajmniej kilkadziesiąt cmentarzy z tego rejonu została zapomniana, zniszczona i nie widnieje nigdzie w ewidencji. To, co robimy, ma na celu objęcie tych miejsc ochroną i przywrócenie ich w świadomości lokalnej społeczności. Żeby ci ludzie, którzy tam teraz też chodzą na grzyby, wiedzieli, że tam jest mogiła żołnierzy, którzy polegli na tym terenie. Bo historia tego cmentarza jest taka, że na tych mapach z 14 roku mamy w tym miejscu mniej więcej zaznaczone mogiły. Wiemy, że w 1917 roku armia austro-węgierska zorganizowała tam regularny cmentarz, ale wiemy też, że w 1944 roku chowano tam żołnierzy Wehrmachtu.
Co znalazłem? A i łopatkę saperkę, ale to jest niemiecka najprawdopodobniej albo austriacka, bo to jest w lesie, już w tych okopach. To Tam, gdzie mieli pozycję z oni. tego okresu, tak. To jest maniorka austriacka, też przyniesiona przez ludzi, którzy właśnie tutaj chodzą z wykrawaczem. I lokalna ludność opowiada też takie historie, że w latach 90. podczas ekshumacji tych żołnierzy Wehrmachtu na cmentarz wojenny w Polesiu, ci żołnierze pierwszowojenni zostali przeniesieni razem z nimi. Więc według niektórych mieszkańców ten cmentarz jest pusty, aczkolwiek został odrestaurowany w 2003 roku. No i do teraz jest dla miejscowej ludności, przynajmniej dla części miejscowej ludności, jest takim miejscem symbolizującym walki o wolność. Dla drugiej części społeczności jest to miejsce kontrowersyjne, bo oni uważają, że pochowani są na nich zaborcy, więc te tarcia wokół tego miejsca są dosyć duże. Ale z tych dokumentów wiemy, że tam są właśnie pochowani żołnierze armii rosyjskiej, armii niemieckiej, austro-węgierskiej, a z kolei z listy poległych wiemy, że tam są osoby, które mają polskie nazwiska. O, Właśnie tutaj coś. mamy chyba pierwsze w tym miejscu znalezisko. Puska od Malnichera chyba, z 1914. Mhm. Tak, no, 14. Aktualny obszar cmentarza nie odzwierciedla tego, gdzie są położone mogiły, więc też chcemy poprzez nasze badania, głównie badania nieinwazyjne, zbadać, czy rzeczywiście ten cmentarz jest pusty, czy są te mogiły, które widzimy na planach z 1917 roku oraz na zdjęciach lotniczych z 1959. I chcemy też zbadać granice tego cmentarza. Czy ten obszar, który teraz uważamy za cmentarz, jest rzeczywiście miejscem spoczynku tych żołnierzy? Nie ma znaczenia, czy to są żołnierze armii austro-węgierskiej, rosyjskiej czy niemieckiej. Powinniśmy pamiętać o ich ofierze, pamiętając też o tym, że w szeregach armii państw zaborczych walczyli również Polacy. Nie tylko w formacjach o charakterze niepodległościowym, takim jak Legiony polskie, ale też właśnie w armiach rosyjskiej, niemieckiej i austro-węgierskiej. Zum Sturm! Auf, auf, auf! Lokalni mieszkańcy powinni odwiedzić te miejsca i zapalić tam świeczkę nie tylko 1 i 11 listopada, ale też w październiku, kiedy ci żołnierze zginęli walcząc albo broniąc twierdzy, albo próbując przełamać obronę. Zginęli daleko od swoich domów, walcząc w wojnie wielkich mocarstw. Bo historia tego miejsca nie jest taka, że walczyli tam legioniści i przez walki w tym miejscu odzyskaliśmy niepodległość. Historia tego miejsca jest taka, że tam zginęło setki, tysiące żołnierzy, których celem nie było odzyskanie niepodległości, tylko to, co rozkazali im dowódcy, czyli dla strony niemieckiej i austro-węgierskiej
przerwanie obrony rosyjskiej, a dla strony rosyjskiej obrona twierdzy. Pamięć i szacunek należy się wszystkim poległym żołnierzom.